Najgorsze było oko. Serio. Ale od początku. Schodzę do recepcji hostelu w Nairobi, a tam White Cliff, chłopak z obsługi, pyta mnie: chcesz chłopie zobaczyć, jak tu naprawdę żyjemy? Nie miałem planu na ten dzień, więc mówię: jasne! I nagle zamiast przewodnikowych atrakcji ląduję w Eastlands, dzielnicy, gdzie turysta raczej nie zagląda. Tam czeka na mnie mieszkanie White Cliffa, dzieciaki z klatki schodowej i obiad, którego nigdy nie zapomnę, bo na stół wjechała cała głowa kozy. I wtedy właśnie zaczyna się moja największa kulinarna walka w Kenii. No to co? Kręcimy przygodę. Cześć, w końcu ruszam tutaj w Nairobi, w teren. W hostelu spotkałem kilka osób, które akurat idą po mieście i dołączymy do nich. I am Michał. Michelle, nice to meet you. Nice to meet you, Michał. White Cliff. White Cliff? Yeah. Yeah, awesome man. And you're gonna show me something around in Nairobi. Yeah, we are gonna walk around town, show you the eastern part of town, and probably eat some good fish. Brilliant. Let's go. And there is also my buddy Max. Buddy. He's always, in the, right time, right place. Let's go, guys. Yeah, let's do it. Max. Nadajemy na tych samych falach. Znamy się od 3 lat, poznaliśmy się w Etiopii i odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc razem. Była to m.in. nawiedzona wioska w Indiach, święta Góra Adama na Sri Lance, miasto Utopia w Auroville oraz świątynia szczurów. Jeśli tego nie widziałeś, to masz linki w opisie. Zapraszamy serdecznie. A Max dzisiaj odbija na Mount Kenya. Ja się muszę obejść jednak smakiem. Kilka dodatkowych dni zjadła mi wizyta w Libanie, o której opowiadam w serii Porwany w Libanie. Łapiemy autobus, w środku gęsto jak na Sylwestrze z dwójką, tylko muzyka trochę lepsza. So we're just going to take another bus right here once we make a stop, then head towards the other side of town. But right now, I think we'll take a little walk in town just to show you around and see how you like it. How does it compare from where you come from? Just a little bit of different, I don't know, standard quality in the bar, but the rest of the life, it seems, like everywhere, It's like, one thing, it's much better. Everyone is smiling. Oh, Most of it, yeah. In Europe, people are like, focused on their thoughts and, life. I think you guys are supposed to be happier, no? But it's opposite, man. It's Why? opposite. Because it's always this game, you want more. And you're not satisfied with what you have. It's like, bigger house, Yeah. newer car. It never gets enough. Yeah, it's crazy, man, but this is the game. I noticed that most of the people are playing that they seek for happiness, but the happiness is not outside, it's inside. Yeah, yeah, And if you're not happy inside, yeah. any external thing, new Ferrari, will give you a joy for what, 2 A weeks? second, maybe. Yeah, something like that. Yeah. So let's do this and see how the rest of the day goes. Awesome. Okay, yeah. Nairobi oddycha rytmem matatu, kolorowe, hałaśliwe, z głośnikami i światłami jak na koncercie. Samo słowo matatu ma pochodzić od słowa 3, czyli kiedyś to była typowa opłata, która wynosiła 3 monety. Dzisiaj to ikona ulicznej kultury Nairobi. Te busy są celowo pompowane takim designem i muzyką, żeby przyciągnąć pasażerów. No, średnio to chyba na mnie działa. Let's go to the mountain, man. Mount Kenya, come on. I'm not prepared, man. You are. You can do it. Amazing, man. I think we will meet pretty soon, man. Let's hope so. All right, buddy. Thanks very much for it. Hope to see you. I'm my soul, man.
Take care. I think I wanna Don't do it. I wanna cry, man. Don't do anything stupid. Hopefully. Solo Paul Planicy, man. Go for it. But you're not solo. Yeah, never. Good to see you again. Yeah. All the best, man. Take care. You too, man. Pożegnaliśmy się z Maxem, a my ruszamy do Eastlands w trójkę z Michelle i Whitecliffem. Co chwilę jestem ostrzegany przez kogoś w autobusie albo na ulicy, pomimo że idziemy w grupie, żeby uważać po prostu na telefon. Nawet przykułem uwagę, że to jest iPhone i od razu słyszałem swoje pomiędzy ich jakimiś wyrazami określenie, co to za rodzaj modelu i że Muzungu idzie. A Muzungu to w Afryce to mi znaczy biały człowiek. Więc trzeba uważać. I nawet jak siedzę tu w autobusie, jest okno troszeczkę otwarte i chciałem coś na zewnątrz, to gość mnie powstrzymał, mówi uważaj, bo ci to wyrwą. Więc nie wiem, chyba następnym razem znowu zminiatyryzuję to i nie z dużej kamery, nie telefon, tylko chyba jakieś małe kamerki sportowe, bo to ma jakiś w miarę sens i nie przykuwa zupełnie uwagi. Inaczej, no może być po telefonie. Kolejny autobus, ale klimat ten sam. Historycznie Eastlands powstało jako Native Estates w czasach kolonialnych. Dziś to mozaika dzielnic jak Dandora, Kariobangi czy Umoja. Wiele z nich przeszło i przechodzi programy odnowy. Jedno co trzeba im przyznać, że muzyczkę mają taką podnóżkę. A zgódka sama chodzi w autobusie. Eastlands to inne takie Nairobi. Kury w klatkach, węgiel w wiaderkach, gęste życie ulicy. W mieście sporo osób nadal gotuje na węglu drzewnym. Stąd te wiaderka nazywane makka. I jeszcze jedno. Tutaj za chapati, czyli chlebek, czy bilet, często płaci się telefonem. Kenia to pionier płatności mobilnych. System M-Pesa ogarnął większość gospodarstw już lata temu przed nami, a mobilne pieniądze to dziś codzienność w całej Afryce subsaharyjskiej. Can you explain us where we are and Eastlands. Eastlands? Eastlands, yeah. Yeah. So where we came from, that's Westlands. That's like the rich part of the neighborhood. All right. This one, I would consider it like the poor parts of the Okay. neighborhood. Okay. So specifically, we are in Obama Estate. Obama. Obama Estate, yeah. Yeah, this is after the former US president, All right. Barack Obama. Yeah. Yeah. Przed nami blok Whitecliffa, w którym mieszka. 6 pięter wyrasta ponad niskie baraki dookoła. You live here? Oh, you're home. Home sweet home. After you guys. Wow, that's a surprise. You brought us to your home. From the top. Welcome, guys. I don't have furniture. I just stand. You guys can sit. Charge the phone. Yeah. You can charge your phone as well, your camera, all that. Yeah. It's the same as everywhere on the planet, man. Is it a back door? Oh yeah, but there is a building here, so it's kind of it's really not. Oh, is I don't think you can see anything from there. Yeah. Yeah. Okay. I always like back door. Mniejszy standard niż w Polsce, ale czysto, schludnie, przytulnie. Po prostu dom. This is the bathroom. It's a nice. Awesome. And you live here on your own? No, I'm
staying with my friend. All right. And you, all right. Na klatce schodowej oblegają nas dzieciaki. Gdziekolwiek na świecie jest ten sam patent. Wystarczy uśmiech i można się z każdym pobawić. Oh, goal! Yahoo! Thank you. Are we going to the top? Yeah. Hello guys. How are you? Hello, hi. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Your skin is kind of white. Yeah, a little bit. Different than yours, yeah? Yes. I love you. Wychodzimy jeszcze na dach w tym bloku. Z góry widać, że to nie jest jakiś chaos, tylko gęsto ułożone życie. Może i biedniej, ale schludnie. Pranie suszy się jak kolorowe flagi. Z tej perspektywy Nairobi przestaje być punktami na mapie i staje się prawdziwą opowieścią ludzi, którzy tu mieszkają. Powoli wracamy w stronę centrum, ale Whitecliff zmienia plan. Zaprasza nas na obiad. Siadamy i nagle na stół wjeżdża cała głowa kozy. Kucharz kładzie ją na deskę i zaczyna kroić. Powiem tak, to nie jest niedzielny rosół babci. Zapach mocniejszy niż komentarze pod tym filmem, który nie wszystkim się na pewno spodoba. Ale jeśli zapraszają, no cóż, próbujemy, bo to gest i gościnność ze strony Whitecliffa. Oh, are you going to take the hat? Hat or heart? Hat, the goat hat. Heart, goat heart. Yeah. Oh well, So it's on the grill. It can just be prepared for you. okay. Then you I never tried this. Are you going to have it? We can share it? I'm good. Can but I have a little? I'll have a little taste. Yes. But we'll finish the rest of it. It's not big. It's just. It's not big? Okay. Yeah. Okay. All right. I'll try. Okay. Good. Yes. So this is a goat head. It's boiled, and this is the goat soup. This is the broth. Broth from this. Yeah, from this. Yeah. And this is ugali. It's like corn, grounded corn. Okay, it's And like then it's being potatoes prepared- for Europeans. Yeah? Yeah, yeah. Yeah. Yeah, it's the same way that in some places it's always rice. So here it's always ugali and food, ugali and food. Yeah. Wow. How is it? This is good. Is it? Good. Yeah, it's really tasty. What we're having here? These are some chilies and tomatoes. All right. Kachumbari. Kaczumbar. No, Have you tried powiem the tak, soup? pierwszy raz w życiu to robię. Spróbujmy, a do picia mamy It's really hot. rosół z tego wywaru, jak była gotowana ta głowa. Yeah. Później była grillowana, jak widzieliście. Kucharz tutaj nam wszystko kroił na świeżo. Tak, spróbowałem tutaj tego mięsa. Może mówią, że lokalnie, że jest pyszne, ale ja mam ogólnie wstęp do baraniny i tak mnie trochę odrzucał. Tu jest ten rosół z tego. Muchy wszędzie latają.
Podobno jedna z najlepszych knajp. Yeah. Spoko nawet. Gdzie się przyzwyczaić. Ale mięsa to tutaj nie widzę. I'm interested in this. To jest oko. Dobra, spróbujmy. Actually, it's all soft. Is this eyeball good? Yeah. Powiem szczerze, chyba tak. Robię to chyba dla widowni YouTube'a. Pomódlcie się za mnie. Najgorsza rzecz chyba jaką w życiu jadłem. No, będzie ciężko. Jeszcze jak serce przyniosłem. Cofam mnie po prostu ze względu na ten zapach. That's the heart. Anasema moto. Would you like for it to be cold? This is really good. This is good. You should try Really it. good. Yeah, try it. I don't think it has some salt. To be honest, I want to be very honest. That's really good. That's very That's a good. good heart. Yeah. It's a lot better than the one. I think it's because it's like To serce w porównaniu do tej gałki ocznej jest pychota. Pychota. Smakuje trochę jak taka twardsza wątróbka w tym stylu. Jestem bardzo daleki od jedzenia jakichkolwiek podrobów. No, masakryczne to jedzenie. I guess it's like all over the place. All the fast food chains. And Yeah. And how much is this food? So the goat head, this around 450 shillings. Okay. Yeah, and then the heart, that's like 100 shillings, and then the soup, this is like 20 shillings. 20 shillings, yeah. Okay. And then the ugali, I'm not really sure how much is it, but it's not expensive. Yeah, All right. yeah. And this is free. Rozmawialiśmy też tutaj z tą koleżanką, ona mieszka w Ameryce i też z White Cook'em. Mówił, że na przykład krewetki nigdy nie próbował, nie? No ja na przykład kozie głowy nigdy nie próbowałem. No, ale chyba zostanę przy krewetkach. Chociaż serce nie jest złe. A tu jest takie przecinak, coś jak nasze zapełniasz raczej, nie przecinak. Jak nasze ziemniaki czy ryż. Ale. Tell it the heart was absolutely fantastic. Who makes the marinade for the heart? Ah, he's a master. Master at work. What is it? This is natura. Is this intestine? Yeah, Okay. intestines. All right. Saying you should have some test. Sasa test use. Yeah. Ule mwingine alikuwa anaelewa Kiswahili kidogo. But if I eat this, my testicles might blown away. Okay. Just in case. Ghost testicles, yeah? Sorry, intestines. No bad. Chewy. Grilled. Teraz mi się trochę bebechy wyprostowały i czuję odbicie tej kozy. Fantom doprawiłem. No musiałem coś czymś przepić, słuchajcie, no jedząc oczodu, serce i mięso z głowy i popijając jeszcze rosołem spod tej głowy i takim niby ziemniakiem, nie wiem co to za zapychacz jest, ale zupełnie gumowaty, bez smaku. A ja nie lubię kozy, w ogóle nie jem sera koziego. A tu się okazuje, że takie smakułki robię. Ale nie ukrywam, mówię jak jest. Jadłem to dla osób. Meza ndo hakuna, gari iko na viti mingi sana. Meza tutaleta viti pia.
Wracamy do hostelu. Jedziemy przez Nairobi, klaksony grają jak orkiestra. W głowie mam prostą myśl. Najciekawsze chwile w podróży rzadko są zaplanowane. Czasem po prostu wystarczy zejść na recepcję i powiedzieć tak. Nie pojechałem tam po sensację, bo bieda. Pojechałem, bo mnie zaprosił Wycliffe, a to spora różnica. Jeśli mam coś zabrać stąd do Polski, to ten właśnie obraz. Skromny blok na tle baraków, dach z suszącym się praniem i śmiech dzieciaków, który brzmi dokładnie tak samo jak pod moim blokiem w Krakowie. So it's going to be end of our day, yeah? This was great. Thank you so much. I thank you. Thank you. I thank you for your company, Yeah. for showing us the life of Nairobi. Yeah. How do you live? What do you eat? Yeah. How you manage to deal with the traffic, Yeah. etc. So Yeah. thank you very much. All the best. Nairobi again and again. Thank you, guys. Yeah. Welcome. A ja idę dalej. Solo. Solo po planecie.